No jest trochę niebezpiecznie. Wolałbym wrócić cały do domu. Szkoda, że pada na zewnątrz, bo mógłbym wylecieć na zewnątrz, ale ej, no chyba nie wypada mi tutaj nie polatać FPV-ką, co? Kurde. Wiesz co byłoby najgorsze? Jakbyśmy się tutaj znaleźli i byśmy nie wiedzieli, że na przykład jest jakaś rozbiórka tego budynku. Wiesz, młot pneumatyczny wali nagle, koniec odcinka. Młot, ale wrecking ball. Dzień dobry! Witam w nowym odcinku. To już minął rok od naszego ostatniego spotkania. Możecie sobie obejrzeć odcinek o świeżaku. Wtedy Mariusz Misiek pierwszy raz latał dronem. Mariusz zdał egzamin wtedy. No i pojechaliśmy właściwie do Jakuszyc i chwileczkę polataliśmy sobie dronem. Znajdujemy się w Szklarskiej Porębie i idziemy w miejsce, w którym sami się nie spodziewaliśmy, że jest takie tempo pędu wody. Pędu wody! Hello! No i dobra, bilety kupione, Karkonoski Park Narodowy przed nami i nie wiem właściwie, czy będzie nas słychać, no bo ten potok, szum, no to jest dosyć ostry. I szczerze mówiąc, do wczoraj zastanawiałem się, o czym nagrać odcinek. I tak, pakowałem sprzęt, ale zabrakło mi filtrów ND do kamery, więc stwierdziłem, że kamery nie będę brać. Mam drona, ale mam drona małego FPV. Ale stwierdziłem, że i tak z drona nic nie będę nagrywać, tylko zrobimy mały kurs. Robimy? Może być? Pewnie. Bo dronę masz, od tamtego czasu jesteś posiadaczem Mini 3. Tak jest. No i chyba za dużo nie latałeś. Nie miałem jeszcze za dużo okazji. No właśnie, więc po prostu przejdziemy ten proces razem. Tak jest. Jeszcze raz od samego początku, a być może przyda się to także komuś z Was. Jechaliśmy do Szklarskiej Poręby, ale zobaczyliśmy, że no, tempo opadania wody jest dosyć duże i postanowiliśmy tutaj przyjść tylko właśnie dlatego. Jest rwąco. No misiu, chciałem Ci podziękować, że zabrałeś mnie po tych schodach do góry. Co prawda wysoko nie było, ale ja już chciałem zawracać, a jednak z góry ten wodospad też widać piękny i wspaniały. Ty już powiedziałeś, że miesiąc temu tutaj byłeś. Tak, w zimowej scenerii był śnieg, ale za to nie było takiego rwącego Potoku, nie? Tak, tak. No i właśnie dzisiaj, jak wyjeżdżaliśmy ode mnie, że tak powiem, z wichury, to poziom wody się podniósł. Już wiadomo dlaczego, bo szklarka po prostu pędzi. I bardzo dobrze czasami się zatrzymać na trasie w takich niespodziewanych momentach, miejscach, bo po prostu no, ta natura jest taka piękna, że czasami możemy ominąć coś, a po co omijać? Możemy doświadczać tego, tak, i podziwiać. Także no ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ja również. No właśnie. Latanie dronem zostawimy na później. Tutaj panowie przed chwilą sobie robili zdjęcia przy wodospadzie. Wspaniałym jest to, że się tutaj znaleźliśmy. Jest to takie oderwanie od tematu dronowo-filmowego i tych wszystkich moich czy naszych przygód, które mamy.
Także nie zawsze wszystko polega na tym, aby doskonale kręcić w różnych miejscach, a też czasem coś pozwiedzać i poczerpać dla siebie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie jeszcze, jak Mariusz będzie pierwszy raz dronować ze mną swoim dronem nowym. Znajdujemy się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, no i niestety nie mogę polatać tutaj dronem, a bardzo bym chciał właśnie przy takim potoku, przy rwącej rzece, no polatać FPV-ką i zrobić takie ujęcia cinematic. Gdyby PTTK czy jakieś towarzystwo zajmujące się takimi rzeczami chciało, proszę odezwijcie się do mnie. Ja chętnie wykonam takie ujęcia. No naprawdę to dzisiaj zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Takie rzeczy naprawdę nie zdarzają się codziennie. Na złoty widok dojeżdżasz autem do samej góry i masz dosłownie 4 minutki drogi i stoisz na pięknym tarasie, też mam zdjęcia. Ale to mówisz o Chybotku teraz? Nie. Nie, to jest Chybotek, to kamień, a złoty widok też jest tu niedaleko. Gdzie mówię, stawiasz auto na parkingu, masz 3 minuty przez lasek i jesteś na pięknym tarasie takim zrobionym, gdzie masz no, piękny krajobraz. Chcesz polatać tam dronem? No, Czy mogę pokazywać swoje prywatne zdjęcia? no nie wiem, czy wszystkie. Nie no, super, wow. Ale widoczki są no, też bardzo ładne. Ekstra. Wow, to jeszcze mgiełkę trafiłeś. Widzę, że ty, Mariusz, znasz te tereny. Dla niektórych, którzy nie wiedzą, to powinni obejrzeć po pierwsze sobie odcinek Świeżaka z zeszłego roku. To będą wiedzieli, do czego mówię do ciebie, misiu. Nie dlatego, że się kochamy, ale tak wirtualnie trochę się kochamy. No już 30 lat za nami. Także no, nie jedno małżeństwo przetrwaliśmy. Tak jest. No, a chciałem powiedzieć tylko, że tutaj znasz te rejony trochę chyba, nie? No zdążyłem poznać, w tym roku miałem okazję tu trochę pojeździć i połazić, także są fajne miejscówki, do których można się udać. I do jednej z nich właśnie idziemy, na złoty widoczek. Złoty widoczek. No ja tutaj nigdy nie byłem, także zamiast latania dzisiaj mamy spacerowanie. Tak jest. Taki noworoczny odcinek. A co tam? Dlatego właśnie warto było tu przyjechać. No, nie trzeba dronować. Czasem wystarczy pooglądać te piękne widoki. Powiem Ci, że zaprowadziłeś nas w bardzo ciekawe miejsce. Nigdy nie sądziłem, że w ogóle w takim miejscu można sobie usiąść na leżakach. Jak jest sucho, tak, to naprawdę można napić się jakiegoś soczku, zrobić sobie mały piknik, przyjść tu z rodziną, no z kimkolwiek w zasadzie i popatrzeć na góry. Tam z tyłu Lolo Brygida jeszcze jest ośnieżona w Szklarskiej Porębie. Chyba już nikt nie zjeżdża. No bo tego śniegu jest bardzo mało, ale widok robi naprawdę robotę. Ale od weekendu popada, więc znowu będzie tu pięknie i biało. No, rzeka szumie już tutaj, nie? Szybka aktualizacja tematu. Jak to bywa, w zimę rozpadał się deszcz. Chcieliśmy pojechać do Jakuszyc, żeby tradycji stało się zadość. Ale w Jakuszycach no, wszystkie parkingi są płatne, więc
szkoda wydawać 30 zł po to, żeby tam postać W deszczu. w deszczu. Także zjechaliśmy do Szklarskiej. W Szklarskiej remonty i pada. Co można zrobić? No, tak jak mówiłem w odcinku podsumowującym rok 2023, pogodzić się ze stanem rzeczy i jechać tam, gdzie nie pada. Na szczęście dzisiaj nie jesteśmy obowiązani żadnymi nakazami latania i tak dalej, że to jest mus, spędzamy bardzo miło czas i to jest dla nas najważniejsze, więc bierzcie z nas przykład i nie zawsze róbcie wszystko na siłę, tylko po prostu czerpcie i tyle. Tam, gdzie zajedziemy, tam zajedziemy, gdzie trafimy, tam trafimy, no i w końcu może polatamy. No nawet nie ja, tylko Mariusz. Powiedz, że nie możesz się doczekać. No nie mogę, tylko mnie denerwuje ten deszczyk. Opłata figle. W zasadzie można by powiedzieć, że pierwszą nauczką z dzisiejszego dnia dla droniarzy początkujących no są właśnie warunki pogodowe, bo ty, Mariuszu, nie często jeździsz na takie wycieczki. Być może się mylę, ale z dronem, bo ja nie mówię o zwykłych, tylko mówię z dronem. No i zobaczcie, to jest tak, że na przykład bierzesz sobie albo wolne w pracy, albo no nie wiem, no jakiś dzień jest, kiedy możesz wyjechać i ta pogoda w zasadzie ma być nie wiadomo jaka, bo może padać, może nie padać. I co? Dojeżdżamy na miejsce, przejechaliśmy załóżmy tam ze 150 km, a tu nie ma jak odpalić drona. Nie, no po prostu no tak to jest właśnie, że jak zaczynasz i rozpoczynasz dronowanie, to może cię zrazić na przykład pogoda, a ta pogoda nie powinna cię razić, no bo ja już jestem nauczony, na przykład na dronotripach mieliśmy tak, że chyba z 2 albo 3 dronotripy mieliśmy w jesień i za każdym razem była szarówa, totalna pogoda taka deszczowa, no bardzo mi się nie podobało, ja nie lubię ogólnie jak na dronie lekko pada, to nie moje klimaty, ja wolę, żeby było, patrzcie, tęcza jest, żeby było chociaż trochę słoneczka, bo później fajnie się obraz koloruje. Zresztą cały ten okres teraz jesienny, że tak powiem, jesienno-zimowy nawet przezimowałem i dopiero planuję latać zwykłym dronem, jak będzie ku temu czas. Mamy jakieś ciekawe plany, ale o tym dowiecie się wkrótce. Zobaczymy, może jeszcze zajedziemy w jakieś miejsce, gdzie nie pada. Myślałem, że może jakiś urbex byśmy zrobili po drodze, ale nikomu z nas się nie chciało wyciągnąć telefonu, żeby sprawdzić, bo tak naprawdę tutaj wszyscy się znamy już tyle lat, że spędzamy czas na rozmowie, a nie na tym, żeby coś konkretnie nagrać. No, gdyby były warunki ku temu, no to wiadomo, że wyciągnęlibyśmy drona, ale ja nie zamierzam dzisiaj latać, tak jak mówiłem na początku, tylko Mariusz i mieliśmy przejść tak jakby proces latania od samego początku. No i jak widać właśnie przechodzimy, bo pierwsze co, trzeba uporać się z warunkami pogodowymi. Słońce się przebija, może będzie dobrze. No, jest plan. Tutaj... Nie, Marcin, nie. Tu są, kurde, tam jest ulica, wiesz? I tam trzeba się na tą ulicę dostać, tylko to trzeba kawałek objechać. Zaraz to zrobimy. Bez combination, tak jak należy. Ale dobra, ale to jest czynne, bo to jest tego komina się dymi. No tak, ale tam są takie, co są nieczynne, na pewno. Jest plan. To tytuł odcinka. Albo damy jest plan, albo był plan. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Wjeżdżaj. Dawaj tu. Dobrze, wiadę. Zaczyna się akcja! Akcja! No i możemy popatrzeć, kurwa. Normalnie możesz tam wejść, stary, bez pizzu. No, mieliśmy latać dronem. Co, schodzimy? Czekaj, to ja bez kamery też pójdę. No to idź. Nie no, chyba trzeba iść normalnie po ziemi, nie? No tak. Pierwszy urbex w życiu! Dobra, trzymaj to.
Panie, gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle ma być? Kurka wodna. Podłogę. No jest, żeby pociął. Idziemy. Czekaj. Dzięki. Jezu, jak się wystraszyłem. Ty, tam była folia. Gdzie my jesteśmy? Najgorsze jest to, że świeci mi cały czas w oczy lampa i ja nie wiem, gdzie ja idę. Nic nie widać. Ale jest grubo. O, zaczyna się horror. To najlepsze jest, że na górę można wejść. My w ogóle nie mamy latarek, jesteśmy nieprzygotowani. Bo ci, co chodzą po urbexach, to mają latarki. O, już zapalili. Uhu. A ja niestety nie zapalone mam. No faktycznie. Masz latarkę. Ja mam, no właśnie, i najgorsze jest, że ja wchodzę tutaj i ja zamiast świecić sobie przed nogi, to ja świecę sobie w twarz. O, ty. No to już jest całkiem okej. No. Powiem wam, że całkiem. Tego to się nie spodziewałem w zasadzie. Jakieś ubrania. Ja nie wiem, czy to ktoś to rozkuwa i to niszczy, czy jak to wygląda, że to tak wygląda. Nie, no kurczę, wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby chociażby, wiesz, tak o, w kółko, nie? No w kółko, do góry są przęsła, jakieś przeszkody, trzeba uważać. Bo wystają takie metalowe haki. Tak, no. Kurde, no miejscówka jest niezła, ale faktycznie, no to nic, chyba trzeba iść po dronę. Tam jest salon. No. Wiesz co było najgorsze? Jakbyśmy się tutaj znaleźli i byśmy nie wiedzieli, że na przykład jest jakaś rozbiórka tego budynku. Bo z jednej strony było źle zabezpieczone czyku i wiesz, młot pneumatyczny wali nagle koniec odcinka. Młot, ale wrecking No, ball. uważaj, bo tutaj można No, spać nie, tutaj. tu tylko przodem. No. Jest. Kurde, no. Powiem ci, że niezapewnie czuję się w takim miejscu. Ja też. Cięż, bo to tylko trzeba pod nogi uważać, że też patrzeć, czy coś z góry nie leci. No, no patrz jak tutaj się leje. Co myślisz, że przejdziemy tędy, czy tam? Bo tutaj to normalnie kąpiel można Kurde, zrobić. tamtędy lepiej, bo tamtędy znamy, a tu nie wiem jak wyjdziemy. Dobra. Nawet wydaje mi się, że i tak niebezpiecznie się czuję, mając tu latać. Już nie, żeby tu być. O, jeszcze patrz, jak teraz słońce nam się przebija. Tak. Ja. No to proszę. No dobra. Ej, tego się w ogóle nie spodziewaliśmy, nie? No nie. Zobaczcie, pada deszcz i to jest właśnie przesłanie dla droniarzy dalej. O, bo padał deszcz, ale zmuła. Już odcinek robił się słaby, nie? I co? Watch time teraz się zwiększa. No dobra. Trzeba się ustawić w jakimś miejscu, żeby na nas beton nie spadł. Chyba usiądę sobie na walizce. No trudno, misiu, nie polatasz ty. Niestety nastawialiśmy się na to, że ty będziesz latać, a że trafiliśmy na urbexową miejscówkę, gdzie jeszcze jest tyle przestrzeni dla takiego laika jak ja, no to będzie można polatać. Hotel Sudety.
Wciąż 5 km od nas. Tak jest. Tak? Mam nadzieję, że też tam zajedziemy. No dobra, coś czuję, że ten dzień się dzisiaj nie skończy. Okej. I najlepsze jest to, żeby pakować sprzęt. Pakować sprzęt i pamiętać o sprzęcie. Ja zawsze to powtarzam, a później mi mój tata mówi: Marcin, spakuj wszystko, jak to tata. Bo później w odcinku mówisz, że o czymś zapomniałeś. No. I tym razem wziąłem drugie gogle, znaczy chciałem wziąć drugie gogle dla Mariusza, ale niestety nie znalazłem kabla. Gdzieś pomiędzy biurami jest rozwalone, także trudno. Polatam sam, a wy będziecie musieli popatrzeć. Ej, zobacz, jaka to jest w ogóle, jakie szkło. Boję się być skażonym, ale jaka grubość. Dobra. Jeszcze najważniejszą rzeczą, oprócz tego, żeby do drona założyć kartę, no bo wiadomo, że musi być nagranie na kartę, to tu w goglach też musi być karta, przynajmniej dla mnie, no dlatego, że jak gdzieś spadnę, to żebym wiedział, gdzie spadłem, a nie Karta w szukać. dronie. Nie? No wiadomo, że dron ma pipczałkę i tak dalej, ale zawsze to pozwala no, znaleźć się w jakimś miejscu, w położeniu, gdzie ostatni raz dron był. Tak samo szukaliśmy, pamiętasz wtedy, co w tym polu. W polu tak było właśnie. Warto sobie zadać pytanie, czy wszyscy czujemy tutaj ten niepokój. Ty czujesz niepokój? No w takich miejscach, jak nie czujesz niepokoju, no to... To coś jest z tobą to nie coś tak. jest z tobą O, chyba proszę, nie tak, obrażajmy tych, którzy chodzą na urbex, ale to nie, to dla laików. Jak czegoś nie znasz, to po prostu czujesz niepokój, nie? Zastanawia mnie to, czy ludzie na przykład przed telewizorem, czy telefonem, czy gdziekolwiek to oglądają, też czują, że jesteśmy w takim miejscu, nie takim trochę, nie? Zależy, weszliśmy we 3 za dnia, wejdź tu sam w nocy. Pierwszy nie, raz. no to już hardcore. To nie. Znaczy tam nieważne, czy we 3 czy w 50, jak się podłoga zarwie. Kluczowy moment. Pierwszy raz w życiu używam maty. Nara. See you later, alligator. I teraz już nie wiem, co się dzieje. Czy dron piszczy mi, bo na OSD widać, że mam chyba napięcie 350, mimo że wczoraj ładowałem baterię na fulla i są naładowane. No kurczę, teraz to się boję latać. Ale jaja. Wczoraj ładowałem wieczorem, żeby nie było. Po jarmarku wrocławskim no, musiałem je naładować. Sprawdziłem i no, palą się na zielono. Chyba trudno będę latać.
Jak szybko może latać? Wiesz co, tego nie sprawdzałem, jak szybko może lecieć. Tego bardziej latam tak, żeby przelecieć w mniejszych dziurach, tam gdzie jest trudno do przelecenia. Tu wydaje mi się, że w nim nie powinna liczyć się prędkość, tylko właśnie spryt, no nie? Że mała dziurka i mogę przemknąć. Tutaj akurat mam problem, żeby latać tylko i wyłącznie dlatego, że mam problem z pokazywaniem napięcia baterii. Na baterii wyświetla mi się, że jest na zielono, czyli mogę latać, ale w goglach w OSD widzę, że mam napięcie 3,50, co oznacza, że już jest krytyczny stan i po prostu boję się latać nad dziurami, boję się w ogóle latać, żeby mi dron nie spadł tutaj w ten kurz, w piasek i tak dalej, no nie, więc to jest minus. A z prędkością najszybszą tutaj nie wiem, jaką może lecieć, musiałem sobie załadować GPS-a, to wtedy bym Ci powiedział dokładnie, ale drony takie, które ja buduję, no to latają około 120 na godzinę, no, jakoś tak. To niezła prędkość. Nie wiem, no najwyżej skontaktuję się z serwisem i zobaczę, co mi powiedzą na temat tej baterii, bo no teraz dron, mam nadzieję, że plik się zapisał, usiadł mi, bo pokazywało napięcie 3,28, a wczoraj na 100% ładowałem je do końca. Nowe baterie. To jest niemożliwe. Ile minut latałem? 2? 2 minuty. Równe 2 minuty? No równe 2 minuty, na tyle jest ustawiony stoper. Aha. To bardzo ciekawe, że przy starcie pokazuje mi 3,7, a nie 4,2. W ogóle tak nie powinno być. Być może OSD jest źle skalibrowane w Betaflightie. To znaczy nie OSD, tylko Betaflight jest źle skalibrowany. Ale rozbieżność tego, że dron pokazuje co innego, a wynik z gogli też pokazuje co innego. No właśnie ja nie wiem, czy dron się zatrzymał dlatego, że OSD pokazywało 3,28 przykładowo i on usiadł? Czy rzeczywiście tyle było? Czy rzeczywiście tyle było, nie? Bo to jest tak jak mówisz, że tak jakby w samochodzie jechać i byłoby paliwo, ale elektroniczny jakiś system zawiódł i pokazywałoby: stary, nie masz paliwa, no nie? I samochód staje, mimo że jest pół baku. Tak. No bez to tak jak dron ma pół baterii, ale ląduje, bo w goglach jest pokazane, że już się wyczerpało. Czas kończy, nie? I wyłącza śmigła, do widzenia. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Ale to jest ciekawe. Jeśli ktoś wie, wiecie, co z tym zrobić. Jakby co? Racket FPV. Mam jeszcze bluzy. Mam jeszcze koszulki. To jest moja autorska marka. No mam nadzieję, że będzie wam się fajnie nosiło. Nie sprzedaję tego, bo nie mam czasu, ale jakby co, no to na pewno mnie znajdziecie i jakoś się dogadamy. Ceny mam zapisane, bo nie pamiętam, jakie to są. Mam takie pytanko, bo miałem fazę polatać sobie w domu i zahaczyłem o ścianę, niestety. To do wymiany, rozumiem, już nie ma co ryzykować, nie? Ściana cała? Ściana cała. Dron też i wszyscy w domu też. Słuchaj, takie coś to możesz dać dzieciom już do zabawy. To wiesz, no ciężko przecina powietrze. To
nie ma co, nie ma co. To naprawdę, ja bym nie ryzykował, szkoda drona, śmigiełka są dosyć tanie. No dokładnie. Także wymieniamy. Wymieniamy, pewnie. Dobra. Wiecie jak się skończyła moja historia, jak latałem w domu? Dronem FPV? Musiałem później gładź kłaść na nowo. Bo za pierwszym razem postanowiłem dronem FPV 5-calowym polatać w domu i mówiłem do mojej żony, patrz, podnosi się. Potem za mocno pociągnąłem gałkę od trotla i pociąłem wszystkie ściany. No. Nie no, ważną, istotną rzecz powiedział, że muszą być ze znacznikami, czyli to nie są te, bo jak widać jest lewa i prawa strona i to jest chyba dość ważne. No nie chyba, bo byś inaczej nie poleciał. No i dobra. Jakby co, moje baterie dalej są zielone. Zagadka nie do rozwikłania. Muszę wezwać Skali z Archiwum X. Co to jest? Co to jest? No Co to to jest jest, chyba panowie? jakiś stary hotel. Jesteśmy przed hotelem Sudety. I dobrze byłoby coś wiedzieć na ten temat. Dlatego odpalę internet i zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Proszę, hotel Sudety był typowym przykładem obiektu turystycznego z lat 80. w Polsce. Charakteryzował się prostą, a często funkcjonalną architekturą z tego okresu. Budynki były zazwyczaj dużymi, wielopiętrowymi konstrukcjami, często z elementami z betonu i płytek. Wnętrza były proste i utrzymane w stylu tamtych czasów z charakterystycznymi wzorami i kolorami. No wiadomo. Hotele te często oferowały podstawowe udogodnienia, a ich głównym celem było zapewnienie niedrogiego zakwaterowania dla turystów i pracowników odwiedzających region Sudetów. Poza tym też jest blisko dworca PKP, jak się okazało, więc pewnie podróżnych wielu przyjmował. Tak, Tak, ale no czy... i są dwa budynki, nie wiem czy zauważyliście, że z tyłu jest Drugi. też drugi. Tak, ale czy on był wysoki, to ja nie wiem. Słuchaj, no mieszkaliśmy w komunistycznych budynkach. Wiemy, co znaczy blok z betonu, z wielkiej płyty. Wielkiej Tak. płyty. To nie wiem, czy to jest wysokie. Pierwsze, najważniejsze pytanie. Czy latasz z filtrem ND? O który prosiłeś. No właśnie, to chyba musimy założyć filtr ND, co? Jak już robimy to, zróbmy to wszystko poprawnie, tak jak powinno być. Tego drona na razie wyłącz i połóż, to zmienimy mu filterek. Z racji, że pogodę dzisiaj mamy jaką mamy, Wieczną, deczną. a to jest 1.7, to ciekaw jestem, czy ND8 będzie działać. W zasadzie ND16 mógłbym zaryzykować i zobaczymy, czy ND16 się sprawdzi. Przetrzemy, nie? Zawsze trzeba przecierać obiektyw, to nie to. Jakieś wojskowe rzeczy mam. Gdzie jest moja szmatka? Gdzie jest moja szmatka? Dobra. Obiektyw trzeba zawsze przetrzeć, żeby był ładniusi obraz. Jak się kręci, to trzeba robić ładny obraz. Dobra, teraz mamy wszystko, co potrzeba, czyli mamy filtr ND. Po co filtr ND? Filtr ND, zawsze mówię i powtarzam, to są okulary przeciwsłoneczne. Jeżeli nagrywamy w 25 klatkach na sekundę, to musem jest, żeby czas naświetlania był 1/50. Z racji, że jest na przykład czasem duże światło, to trzeba założyć większy filtr ND, żeby zejść do tego czasu naświetlania. Pierwsze co, to latasz na C, no, czyli wolniej. No, dobra, no jeśli chcesz latać wolniej, to w porządku. Nie nagrywamy na auto, bo my jesteśmy już prosami. Czyli tak, masz 1080p, to w ogóle nie wchodzi w grę, my sobie zmienimy na 4K, żebyśmy mieli fajną rozdziałkę i damy 25 klatek na sekundę, czyli ekstra, no nie? 5000 kelwinów, czyli oznacza jaka temperatura jest
teraz barwowa tutaj u nas. Nie damy na auto, chociaż na auto widzę, że jest 5000. No dobra, damy sobie standardowo 5500 i ona powinna nam wystarczyć. No, 5600 też jest ok. I dobra, karta jest wolna? Wolna. Dobra, teraz tak, jeżeli mamy 25 klatek, to shutter, czyli powinno być nie 1/100, tylko 1/50. No, mamy troszkę za ciemno, czyli ten endek 16, no... Ja wiem. Wygląda no chyba da, całkiem da się całkiem. rozjaśnić to. No dobra, zróbmy to testowo i podlećmy do góry. No. No i dobra. Patrzcie. I teraz delikatnie o gałkę bym dawał od gimbala w dół. Poczekaj. Tu jest. To ja bym dawał. Tylko że widzisz, ja zawsze robię tak, że ja synchronizuję. Jeżeli... Chociaż też nie wiem, czy to jest dobre, bo tutaj się z tym bije. Czy ja powinienem w ogóle ruszać gimbalem, na przykład jak schodzę od dołu do góry i żeby ten obiekt mi, o, tak brał. No jest taki mroczek trochę, co? Wyżej nie wchodź, bo to nawet nie ma sensu. Jak mamy niski blok, to jak dla mnie powinniśmy robić to mniej więcej na wysokości ostatniego albo przedostatniego piętra, po to, żeby nam się fajnie złapała perspektywa, bo tak będziemy mieli dachy, no nie? Czyli schodzisz sobie trochę niżej. Dobra, popatrz. I teraz odpauzuj, podnieś sobie trochę na głowicy do góry, o. I teraz ja bym zrobił tak, że leciałbym półłukiem, czyli gałka lewa w prawo, No. a prawa delikatnie w lewo. I prawą gałką sobie dosztukowujesz, nie? Włącz tylko rekord. Dobra, czyli tu i na zewnątrz gałki. O właśnie, na zewnątrz gałki. Jest czyste pole i tu musisz się skupiać w centrum. Dobrze, dobrze. I teraz na przykład możesz trochę delikatnie, a nawet nie musisz. I teraz puszczaj lewą gałkę delikatnie i prowadź drona. Puszczaj gałkę lewą i prowadź drona. O, ale mamy mrok. Ło, ale grubo. Dobra, i do góry drona podasz. Do góry drona, lewą gałkę do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I ja teraz bym dorzucał na gimbalu trochę w dół. Ale dobra, no to wróćmy jeszcze raz tym samym ujęciem, nie? Czyli jeszcze raz to samo. Teraz odwrotnie. Prawa w lewo i lewa w prawo, nie? I skup się na przykład na punkcie centralnym. Punkt centralny musi się ruszać. I musisz pamiętać o tym, żeby ten ruch nie był przerywany, żeby był mniej więcej stały, no nie? Jeżeli... Dobra, stop. Jeżeli widzisz jakiś... że on ci schodzi tak jak z kadru tutaj, no nie? No. No to musisz sobie delikatnie kontrolować palcami, co jest. Ale będziemy mieli mroczne wideo. Dobra, to zróbmy tak, że z tego ujęcia poleć sobie do przodu na ten punkt, no nie, tutaj na róg i jak dolecisz do rogu, to wtedy gałki rób tak, żeby polecieć do prawej trochę, no nie? Czyli lecisz tak jakby bardzo powoli do środka, po łuku, tam, na zewnątrz gałki, lewa, prawa na zewnątrz znowu, ale prawą gałkę dajesz trochę do przodu, żeby dron leciał też do przodu. Prawa gałka do przodu, musisz lecieć też do przodu, prawa gałka do przodu, tak jakbyś się zbliżał do obiektu. Mocniej, mocniej, musisz prawą gałkę do przodu.
nie kręcę cały czas rekordu, No nie? wiem. Czyli nie włączam rekord, to już wcześniej mówiłem i latam po prostu jak oszalały, tylko montuję już w głowie, wiem jak będę później montować to w programie, czyli tu dobrze zrobili, że odpauzowałeś, włączysz rekord i lecisz ujęcie, kończysz ujęcie, No, wciskasz stop, nie? ale mnie zimno. Zimno? No. No właśnie, rękawiczki się przydają. To jest to. O tym ostatnio właśnie mówiłem, że jest czasami zimno, jak gdzieś się jest w terenie. Trzeba czekać. To jest, uwaga, po łuku musisz lecieć, bo dach. Do przodu musisz, do przodu go pchaj ewentualnie, do przodu podlatuj dronem. I delikatnie podlatuj dronem. O właśnie, i go ciągnij do góry. I lewą gałkę ciągnij do góry. No mamy trochę za ciemno ogólnie, no przesadziłem z tym ND16 albo się tak ściemniło. Dobra, już trochę pada, więc dla bezpieczeństwa twojego drona musimy chyba kończyć. No. Jakie to było? Nie powiem. No jakie było, mówisz, że wkręcające. Kręcające, no. Stoisz mimo to, że marzniesz. Dobra, Misiek To i jest, tak nie chcesz przestawać. Mimo to, że deszcz zaczyna padać, to też nie chcesz przestawać. No niestety. Misiek jest wykupiony. Nie ma mówić to, co ten jest na prompterze. Jest zimno, ale trzeba latać. No. Nie no, akurat co odpalam, a udało mi się dopiero od kiedy go mam parę razy, to po prostu no chciałbym latać i nagrywać. Słuchaj, Ale jeszcze- wszystko przede mną. No dokładnie, jeszcze na pewno polatasz i myślę, że my jeszcze polatamy nieraz. Niestety ja dobrałem teraz trochę źle ten filtr ND, albo się tak ściemniło, no tak czasami się zdarza, ale zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy to trochę za ciemno. Ogólnie powinno być troszkę jaśniej w kamerze, Horror. ale właśnie nie Ma jest swój klimat. to złe, tak, dlatego że wydaje mi się, że w postprodukcji, bo te pliki chyba nam użyczysz, nie? Oczywiście. To w postprodukcji zrobimy taki trochę mrok, zobaczymy jak wyjdą twoje ujęcia. Będzie ich co prawda niedużo, no bo przegonił nas deszcz, ale myślę, że wrócimy i podziałamy jeszcze na nowo. Najważniejsze no to jest, wiesz, latać bardzo płynnie gałką, no nie, czyli prawa w prawo, lewa w lewo, a jeżeli potrzebujesz, no to trochę sobie tam dokręcasz. Korygować. Punkt centralny musisz złapać zawsze, nie? Żeby trzymać punktu centralnego. Jak tutaj ośrodek był złożony z dwóch części, to gdzieś jest środek. I musisz mieć środek w centrum i potem sobie robisz półłuk, no i prowadzisz. Że w ogóle tutaj jest zjazd do garażu. Kurde, jakby to teraz tak odnowić, ktoś by wyłożył tyle kasy, że wiem, że to się nie opłaca, ale żeby móc się przenieść chociaż na chwilę w tamte czasy i zobaczyć jak to wyglądało, no Hotel Forum, coś pięknego, jak byłem w środku hotelu Forum, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam się pojawimy z kamerą i będziecie wy mogli to zobaczyć, ale tam właśnie jest no, zachowało się to, co powinno się zachować. Tutaj raczej niestety wszystko jest obskrobane, ktoś wybijał szyby. Trochę szkoda. Trochę pozwiedzaliśmy, trochę popadało, no nie zawsze, tak jak mówiłem już wcześniej i powtarzam to wielokrotnie, jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie ma słońca, ale niestety nic to nam nie przeszkadza, aby po prostu fajnie spędzić czas, bo tak jak powtarzam, to się liczy najbardziej. No chyba, że wyjeżdżam za granicę i musowo muszę nagrać 20 czy 30 miejsc, to już wtedy mam dramat w głowie. Tak, wtedy mam dramat w głowie. Słuchajcie, z racji, że jest to pierwszy odcinek w tym roku, no to wszystkiego dobrego na nowy rok i przede wszystkim dużo zdrowia dla Was i widzimy się w kolejnych odcinkach. Salut!